jesteśmy zmęczeni dzisiejszym dniem. Już. No, już, a jest godzina A jest 15, nie, ale 13. Jesteśmy już obok kutru na Nusa Penide. No, to jest speedboat, to nie jest skuter, to będzie speedboat. To Idziemy ja. na ryby. Tak, ale mamy chwilę, więc przyszliśmy sobie na kawkę i Dobry na, czas. na sandwicha. No i zobaczymy, co nas tam czeka na Nusa Penidzie. Ciekawe. Boimy się o drogi, znaczy misia się boję, się nie boję, ale no, może być ciekawie. No, dobra. I damy znać ze speedboatu. Zobaczymy, jak szybko będzie leciał chłop. No. Opóźnienie całe 20 minut. Klimatyzacja brak. Mamy tylko takie wiatraki. Gorączka duża. Gorączka duża. Ale mamy okno i drzwi tutaj obok, więc... Tak, więc jak będzie bryza, to po prostu dostajemy w twarz. No, cały wypakowana łódka. Tak, Bardzo ciasno, bardzo mało miejsca. tak. Miejsca mniejsze niż w Ryanerze. Takie porównanie. Zobaczymy, jak szybko będzie leciała, bo podobno ma lecieć szybko. Po normalnym takim statkiem się jedzie 7 godzin, nie? Za 7 godzin. To był jeden z naszych pierwszych takich wyborów, ale stwierdziliśmy, że szkoda nam czasu i też nie mogliśmy skutera przerzucić na Nusa Penide. Bo chłop, jak usłyszał Nusa Penide, nie, mówił, że nie ma szans. Dla dwóch osób w dwie strony około 500 tysięcy zapłaciliśmy. No to jest 100, ponad 100 zł. No, dwie strony dla dwóch osób to nie jest źle. Strony 1.5 Go Azja czy coś takiego, bo czytałem na grupach, że jest sprawdzone, że wszystko jest ok, bo warto uważać, żeby na jakiś scam nie wpaść. No i wyszło nawet taniej niż na miejsce, jakbyście kupowali. Ja powiem Ci szczerze, że się nadal zastanawiam, jak to u nich wszystko funkcjonuje. W sensie to jest takie wszystko na ślinę u nich zrobione, ale to działa. I na przykład jak z tym wczoraj shuttle busem, jakby drogi są takie, że oni ledwo się mieścili przy przepaści, ale nadal jakby dali radę. No tak. Tutaj też to wygląda, jakby zaraz miało a Chyba się jakby idziemy na dno. Jesteśmy na Nusa Penidzie. chillujemy sobie w baseniku. Wynajęliśmy skutery. Tak, za całe 75 za dzień. Tysięcy. No i dosyć tanio, ale w ogóle historia jest taka, że Adrian wziął sobie taką ładną Hondę, a mi się wydawała ta Honda za duża. Ja sobie wzięłam Scoopy'ego, takiego malutkiego skuterka, a jest taka rozjebunda, że się nie da na tym jechać. Ledwo ciągnie pod górki, a tutaj jest górzysty teren. No, dodatkowo. Hamulce, jak hamuję tylnym i przednim, to i tak jadę. Jest dobrze. Ale szybko nie będziemy jeździć. Ogólnie tutaj jest bardzo... Ogólnie jak na Bali jest średnia jakość dróg, to tutaj jest jeszcze gorsza jakość dróg. Chociaż powiem Ci szczerze, że oni jak odwalą drogę, to czasami mam wrażenie, że są lepsze drogi niż w Szczecinie. Te ich dwupasmówki wyglądają całkiem. Zacne, no. No ale tu Bardzo też ładnie. nie jeździ duży transport. No to bardziej jak nasze No. busy wyglądają No. niż ciężarówki takie Dokładnie. Chociaż duże. no tyle co oni czasami potrafią na nie nawalić, to może są... To będzie tonażowo jak duży. Ogólnie pijemy sobie, myślałem, że to jest piwo. Adrian sobie wziął piwo chińskie, japońskie, koreańskie. Myślałem, że to jest piwo. I piwo okazało się winem. Wino z liczy. Także Adrianek chciał wypić ze mną winko i pijemy teraz winko w basenie. Ale będzie bomba po tym. Wykręca, przepraszam. Miało być, znaczy przeczytałem 5%. I się zastanawiałem, co to jest. Przeczytałem 5%, ale się okazało, że tu skład jest liczy 5%. A ogólnie alkoholu jest 12. Ale jest nawet znośne. No taki nasz sikacz Amarena, to liczy. No nic, pijemy sobie wino, ja chłodzę sobie tyłek. Tak, my się opaliliśmy. Znaczy ja się Kwarki. oparzyłam, nie opaliłam. Rubinowy kolor. Jest generalnie fajnie, już tak trochę jesteśmy, No w finiszu, na półmetku. że wracamy. No niestety. Hello. Hello, jesteśmy na pierwszej lokalizacji. Lokalizacji. I generalnie jest
bardzo ładnie. Idziemy się przejść. Jesteśmy na drugim miejscu. Jak to się nazywa? Brzmi trochę jak te digidongi de Villa. Idziemy na pieszo, bo to jest taka niezbyt ciekawa droga. Tutaj już jest śrutowa. Misia stwierdziła, że nie! Tutaj skuterem wjechać trochę pyda, no tu to w ogóle czuć bryzą, ale ogólnie jest spokój, bo wygląda jakby nikogo tutaj nie było. Jesteśmy na miejscu. Okej, no gdzieś tu musimy poszukać jeszcze. Wow, okej. Adrian. Ja idę jeszcze z tamtej strony zobaczyć. Ja tu odfoczę. Dobra, rób fotki. Jest godzina 9. Wyruszyliśmy dosyć wcześnie dzisiaj. Pełno śmieci. Oni palą śmieci. Palą śmieci jak w Afryce, tak? Dzisiaj widzieliśmy, jak pan se pali takie butelki plastikowe i opakowanie po Pringlesach. Stanęliśmy w tym dymie. Bardzo dobrze. Tutaj z innej strony. Wow, a tam Adrian woda czuje. O, faktycznie. Dobra, fotki porobione, idziemy dalej. Bardzo ładnie tu jest, a tutaj widzę jakiś bazarek jest, ale chyba nikogo tam nie ma. A jest ogólnie mega pusto tutaj, z czego jesteśmy zadowoleni. O. W miarę fajnie tutaj. W końcu jest spokój, nie ma nikogo. Tak. Welcome Smoky Beach. Sunset Point. Idę bliżej tego klifu. Oczywiście będę mega uważny. Ła, co to tak się wkuwa? Ale te kamienie są mega ostre. Więc tutaj jeden głupi błąd i leżysz. Mega trzeba uważać. Co do dróg, w internecie krążą informacje, jak tu jest mega tragicznie. Bo no nie ma co ukrywać, trochę jest. Ale jeżeli jest się odpowiednio uważnym, myślę, że nie powinno się coś stać i nie jeździć po nocach. Jeżeli ktoś jest mega nieuważny, może wpaść, bo drogi są w miarę, jeszcze powiedzmy na polskie standardy w miarę. Tyle, że to wygląda tak, że jeśli spanikujesz, będziesz chciał wjechać w pobocze, bo one są wąskie te drogi i będziesz chciał wjechać w pobocze, no to niestety, ale chłopie cię już nie ma, czy tam babo, bo zazwyczaj różnica asfaltu a drogi przy poboczu to są jakieś takie dobre, myślę 20 cm, ale dalej chyba nie zejdę. Fajnie, fajnie. Fajno, fajno. Ale niżej nie zejdę. Nie, bo się robi mokro, a te skały są mega ostre. Chwila odpoczynku i lecimy dalej. Jest strasznie. To jest tragedia. Aha. Czujemy się, jakbyśmy tracili litr wody za godzinę. Umieramy. Jesteśmy na Broken Beach, Mhm. na Nusa Penidzie. Teraz jesteśmy na Engine z Billabong, czyli digidongi anioła. Na I- digidongach w Diabła nikogo nie było, Nie, a tu za to jest wysyp. tu jest ogólnie masakra. Mi się skuter zgasza, bo go nie gazuje. Także jest na grubasy. No, Niemcy idą. Ogólnie jesteśmy tak zmęczeni, przepoceni, że już się włącza wkurw na wszystkich. Mamy 10:30. Przed chwilą widzieliśmy Japonkę ubraną w kurtkę przy 30 stopniach spokojnie. Ale przez to, że ona nawet się nie spociła. No one się nie, potem nie wiem jak one to robią.
Normalni ludzie się pocą, one się nie pocą. No. To nie są normalni ludzie. Znaczy generalnie widoki są bardzo ładne, podoba mi się to, co Wow. widzę. Wszędzie są klify, wszędzie są skały, że bardzo wysoko jest, tak? Więc to jest bardzo ładne. Ale jest dzisiaj po prostu tak ch***sko gorąco. Ups. Piję Radlera, Bintanga. Jest dobry. Spodziewałem się warki Radler, co jest najgorsza według mnie Radlerem ever. Ale jest taki leszek shandy bardziej. Dobra, kończymy. Jo, elo. Bye bye. Wróciliśmy na chwilę do pokoju. Dzisiaj niestety, ale słońce wygrało. Pierwszy raz. Słońce 1, my w sumie 0. Jeszcze cieplej i jeszcze duszniej niż na Bali. Tak, to jest prawda. Ruszyliśmy sobie o godzinie 8, bo chcieliśmy sobie ładnie wszystko zwiedzić. Ale no jak widać na tych wcześniejszych urywkach, to już nam wszystko doskwierało. Ale i tak dobrze, że ruszyliśmy o tej godzinie, bo jakbyśmy ruszyli o naszej zwyczajnej, to nic byśmy nie zobaczyli. Jesteśmy w pokoju. Zwiedziliśmy już w sumie 2/3. 2/3 tego, co chcemy. Została nam ta główna atrakcja, czyli ten T-Rex, ten główny, najbardziej znany klif Nusa Penidy. Przed południem to nie miało sensu, bo było miliony turystów i już wiedzieliśmy, co się będzie działo po prostu tam. Tak. Więc stwierdziliśmy, że przed zachodem słońca też będzie pewnie pełno ludzi, ale może troszkę mniej. Tam wisi moja koszula, którą miałem, jest cała mokra. Suszymy ciuchy, ale nie Tak. z wody, tylko z potu. Tak, wszystko jest spocone, 31 stopni, nie było nawet gdzie się schować i stwierdziliśmy, że dobra, wracamy, trochę się ochłodzimy i się ochłodziliśmy w basenie. Nawodniliśmy się, bo trzeba no niestety dużo wody tutaj pić, niestety, no, wody i tak trzeba pić. I teraz lecimy sobie zjeść, zjemy i ruszamy na tego T-Rexa. Chcemy tam zejść też na plażę, a tam jest dosyć ciężkie to zejście. Tam jest takie zejście, powiedzmy, że schodzisz po prostu po klifie, po schałach. To jest bardzo słabo zabezpieczone i stwierdziliśmy, że jak tam dojedziemy na 12, czyli na największe słońce i będziemy w tym największym słońcu najmocniej działać, no to średnio damy radę. Poprzednie jakby klify nie wymagały od nas dużego nakładu energii, tylko sobie tak naprawdę szliśmy, a byliśmy cali spoceni, cali mokrzy i zmęczeni. Stwierdziliśmy, że jest godzina 12, największe słońce, najbardziej grzeje, wracamy i regenerujemy się. Wyspa jest ogólnie totalnie inna niż Bali. Moim zdaniem jest taka mega wysuszona, może dlatego, że to już jest podobno końcówka sezonu suchego. Już powinno niby padać, bo rozmawialiśmy z Balijczykami, ale no nie ma dalej deszczu i zobaczymy kiedy. Wybraliśmy się na obiadek. Niczka, co tam masz ciekawego? Gulasz. No dobra, bo to z sosem teriyaki. A ja sobie wziąłem owoce morza. A na deserek klasycznie smoothie bowl. Dzisiaj czekoladowy z peanut butter. Orzechowo-czekoladowy. Dotarliśmy do ostatecznej naszej destynacji. Jak to przeżyjemy, to przeżyjemy. Przebraliśmy już budki i idziemy. Mówimy o tym miejscu. Dokładnie o tamtej plaży. Podobno możliwość przeżycia to 50-50. Albo się uda, albo się nie uda. Nam się uda, nie marnujemy czasu, bo mamy mało. Let's go! Normalnie. Sorry. Wzięłam górskie buty w tropiki tylko dla tego widoku. Jeszcze żyjemy. Spójrz. Bardzo ładnie. Ale ja już mam w głowie wchodzenie do góry. Aj, nie psuj zabawy. Jak... Dobrej zabawy. Pan Maruda. Pięknie. Coś pięknego.
ale jest cudownie tutaj. Ten biały piasek i niebieska woda jest cudownie. A, ja zgubiłem już Okulary. okulary, dostałem falą. O, chłopa chyba też zaskoczyła fala, ale ładnie jest. Wejście jest tragiczne, ale jest piękne. Wejście jest ogólnie tam. Wchodzi się czasami 1,60 m do góry, trzeba zrobić jeden krok. Tak jakby, no, to jest. Ale do góry chyba będzie łatwiej, no bo widzisz co masz z przodu. Nie umarliśmy, Żyjemy. ale zmęczeni jesteśmy. Jesteśmy cali mokrzy. Kupiliśmy sobie loda na ochłody. Lody! Trzeba wykąpać się i może jeszcze coś pojedziemy przekąsić, bo jest tragedia. Było ciężko, Ale warto było. ale warto było. Daliśmy radę. Ogólnie zejście. Ile liczyliśmy? 25 minut. Wejście szybciej. Nie mamy tutaj stoliczka, więc nie mogę wykadrować w żaden sposób. Wzięłam jedzenie sobie z budy, to już jest wyższy stopień. Jedzenie z budy wygląda tak, jest zamknięte i to jest jakby taki placek. Manekin w Indonezji, ale nie jest taki zielony. Jezu, jakie pyszne. To jest z mleczkiem kondensowanym. Ale obśliniłeś. O, jest pyszne. Wziąłem sobie z Oreo i z czekoladą. Jesteśmy przed speedboatem. To jest nasz przedostatni dzień. Niestety. A ja dopiero wczoraj wyczaiłam przepyszne, słodkie placki. Były naprawdę dobre, bo wczoraj posmakowałem. Byłem sceptycznie do tego podchodziłem, bo to było z takiej budy przydrożnej. Takiej, że już naprawdę można straki dostać. Tak, ale wszystko git, bardzo dobre. Było git. Dzisiaj z rana mieliśmy akcję jaszczura. To jest gigantyczna, wygląda jak waran z Komodo. Jest straszna, wygląda jak krokodyl. Misja uwalniania jaszczurki. Uciekaj, 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 uciekaj. Jezus! Sara, nie chcesz wyjść, tak ci się spodobało? No, uciekaj. Jaszczur wszedł do łazienki, ale nie wiem jak on tam wszedł. Musiał Nie. skoczyć z dachu. Tak, musiał spaść. Najczęściej spotykane są gekony. I one mają takie przystawki. I one chodzą po ścianach. Tak. A to był jaszczur. A to była jeszcze I on nie szczurka mógł wejść normalna po i miała ścianach. już te Łapki, pazurki. pazurki i już nie mogła się wdrapać. I Misza mnie budzi z rana. Jest jaszczur. Nie mogę go przegonić. No wielkości mniej więcej mojej stopy był, czyli jakieś nie wiem, Ogromny. z 40 cm spokojnie. Ogromny. Przegagiłem go najpierw z łazienki. Za chwilę Misia mnie budzi znowu, że wskoczył do pokoju. Ale chłop chciał po prostu wyjść. No i w końcu tam dopadł do drzwi i mu otworzyliśmy i... Tak, i sobie pobiegł dalej. Wszystko dobrze, Nusa Penida przeżyta. Plaża dostała podarunki od nas. Myślałem, że tylko ja zgubiłem okulary, ale Misia też zostawiła coś. Zostawiłam strój na drzewie. No, Trudno, ładny był. Ładny Ładny był. to jest podarunek dla plaży. Dla mnie, ode mnie, dla morza. Dzisiaj jesteśmy, już się przechodzimy na ich najmniejszą religię chyba. Tak, dla bogów Musimy trzeba dać dary dla bogów morza. podarunki, no. Heja, ostatni dzień nasz. Zaczynamy bankomatem, musimy wypłacić pieniążki, bo idziemy dzisiaj na Silver making class. robienie złota i chcemy sobie zrobić nawzajem... Srebra, sorry. Chcemy sobie zrobić nawzajem pierścionki, obrączki. Może być. Sami nie wiemy, ale na razie jedzonko. No. Także będziemy dzisiaj się przemieszczać i pewnie już będziemy się łączyć z lotniska. Smutno. Trzymałem się. Teraz jakby robimy te pierścionki płaskie, żeby przypominało jakby kawałek metalu.
i zobaczymy co dalej. Przez taką praskę przeciskamy. Misia hartuje teraz ja idę. Okej, do wody. Gotowe. Ciężko. Jesteśmy po Silver Making Class. Misia miała mały wypadeczek. I teraz muszę przejeść ten wypadeczek Tak. słodkim. A pokaż swój pierścioneczek, jaki zrobiłaś. Jaki ja zrobiłem. Tak. A Misiaczek mi zrobił taki. Bardzo ładniusi. Fajna sprawa, fajna zabawa. Jesteśmy teraz w Ubud. Ostatni dzień. Stoimy pod jakąś tą budową, bo nie było miejsca za bardzo, żeby gdzieś zaparkować. I idziemy sobie zrobić takie już kończące zakupy. I lecimy powoli. Jest godzina 1. Od 19:21 mamy odlot. Muszę zobaczyć na boarding pass, jak to wygląda. No, o 21 mamy musimy do Kuty wrócić. Do Kuty jakaś godzinka jazdy pewnie. Oddać skutery. Mamy czas.